uwielbiasz kwiatki? Tak. To fajnie. No to 3-4. Dobrze. A więc w dniu 30 września 1939 roku powstał nowy rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. W doskonale, bodaj najlepiej na świecie redagowanym czasopiśmie Paris Match ukazał się nawet cały reportaż pod tytułem Rząd w hoteliku dla studentów. Istotnie, ministrowie naszego rządu zamieszkali wtedy w hoteliku Danube na ulicy Jakob, na lewym brzegu Sekweny. Dziś, bardzo blisko ulicy Jakob, mieści się główna kwatera egzystencjonalistów, której wtedy, w 1939 roku, oczywiście nie było. Szkoda, że reporterzy francuscy, z pochodzenia zapewnie rosyjscy biali imigranci lub czerwoni Hiszpanie, tak mało znają historię Paryża i literatury francuskiej, bo wiedzieliby wtedy, że właśnie o tym hoteliku na ulicy Jakob pisał Alphonse Daudet w swej sławnej na całym świecie powieści Safo, jak to bohater powieści po okrętych, obrzydliwych, stromych jego schodach niesie na rękach swoją Lafiryndę. I jak pierwszy zakręt bierze z młodzieńczą radością i pełen wzrastającej lubieżności, drugi z coraz większym poczuciem ciężaru, a zakręt trzeci już z sapaniem, uciskiem płuc i świadomością, że diabli mi to wszystko nadali. To z Kata Mackiewicza, choć Albert Camus sam w którymś momencie stwierdził, że nie należy do szkoły myśli egzystencjalnej, to jednak powszechnie się kojarzy właśnie z filozofią egzystencjalizmu. Proszę, a ty powiesz dzień dobry? Tak, dzień dobry. To właśnie jeszcze nie wymyśliłem. Mój daimon oczywiście przypomina mi, że należy być uprzejmym. Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich. Zapraszamy na kolejny odcinek Humanisty na emigracji. No i właśnie, nie tyle o filozofii egzystencjonalizmu, ile o filozofa, którego powszechnie kojarzy się z egzystencjonalizmem, mianowicie Albert Camus. Dzisiaj będziemy o nim rozmawiać, a dokładniej o jego esejach na temat Syzyfa. Ale dlaczego rozpoczęliśmy od tego cytatu Kata Mackiewicza? Bo wydaje mi się, że w tym cytacie, zresztą pochodzi ono z tej książki Zielone oczy, zawarta jest istota myśli Camus. I zobaczymy, czy pod koniec odcinka nasi słuchacze będą się ze mną zgadzać, czy też nie. O Alphonsie Daudet należy jedynie dodać, że nasz wybitny, najlepszy pisarz świata anglojęzycznego Józef Konrad określił Alphonsa Daudet jako interesująco nieznaczącego i właściwie bez znaczenia. Interesująco, ale bez znaczenia. I to po polsku to brzmi nieco niemiło, ale po angielsku interestingly insignificant. To jest w tym też trochę Camus. Zanim wejdziemy w myśl Camus, ostatnia krótka rzecz słowem wstępu. Należy
przez ten cały odcinek i w ogóle ktokolwiek podchodzi do Camus, czy to poprzez jego literaturę, czy to poprzez jego dzieł filozoficznych, powinien mieć moim zdaniem na uwadze, że Camus swój magister z filozofii pisał na temat świętego Augustyna. Wspominam tylko o tym dlatego, że bardzo łatwo jest sądzić, że Camus w pewnym sensie lekceważąco odnosi się do, jak on by to nazwał, pewnej tradycji myśli zachodniej, ale to wcale nie jest prawda. To jest po prostu człowiek, który wyraźnie te tradycje, czy też tę część tradycji zachodniej bardzo dogłębnie przemyślał i nie widzi powodu, ażeby powtarzać to, co już inni pisali, tylko przechodzi jakby do dalszych. To, że przemyślał, to nie znaczy, że nie lekceważy. Przy czym słowo lekceważy też może sugerować, że ignoruje, nie zna, nie, rozumiem, że zapoznał się i stwierdził, że już w tej kwestii temat się wyczerpał, zajmie się czymś innym. Tak, tylko ja o tym chciałem powiedzieć z tego powodu, że jeżeli wejdziemy w samego Camus, to trochę tak jak z Nietzsche, tak? To znaczy, zresztą Camus jest kolejnym uczniem Nietzschego pod tym względem, którego bardzo łatwo zniekształcić, bo przypuszczamy, że idąc jego śladami, to na przykład nie musimy przejść tę drogę myślową, którą on przeszedł, tylko po prostu od razu zaczynamy od jego konkluzji. Na skróty. Na skróty. I na skróty to się nic nie da, więc proszę nigdy nie chodzić na skróty w humanistyce. Dobrze. Podstawowym zagadnieniem dla Camus w filozofii, ale w życiu w ogóle, to jest zagadnienie, czy należy się zabić. Inaczej, czy warto żyć. I jest to dla Camus najważniejsze pytanie ze wszystkich. On podaje parę przykładów pytań, które wydają nam się ważne, a tak naprawdę nie są. Na przykład pisze o Galileuszu, który według Camus słusznie odwołał swoich odkryć naukowych, ażeby uratować swoje życie, bo w ogóle nie warto umierać o to, czy Słońce kręci się dookoła Ziemi, czy Ziemia dookoła Słońca. To jest w ogóle błahe. To znaczy, takie prawdy naukowe nie mają głębszego znaczenia. I właściwie a propos umierania ze swoich racji, to Camus twierdzi, że wszystkie możliwe racje przemawiające za tym, iż życie ma sens, im bardziej te racje są wypełnione patosem, tym większa skłonność człowieka, ażeby umierać za te racje. Czyli de facto najwyższe racje przemawiające za tym, dlaczego mamy żyć, są też racjami, za którymi mamy umierać. Co paradoksalnie ostatecznie prowadzi jedno i drugie do tego samego, czyli do samozagłady. Bo mowa oczywiście o umieraniu w wojnie. A czym jest wojna, aniżeli bardzo skomplikowane samobójstwo. Dla Camus życie jest tak naprawdę absurdalne. I ten absurd życia on definiuje jako stały rozdźwięk pomiędzy człowiekiem a jego życiem. W takim sensie, że wszystkie drogi myśli filozoficznej, które prowadzą nas do jakiejś prawdy o życiu, o sens życia, są drogami kompletnie oderwanymi od rzeczywistości. I właściwie im głębiej tymi drogami kroczymy, tym bardziej uczciwy człowiek doświadcza ten olbrzymi dysonans. I
tutaj Camus poniekąd zajmuje się w skrócie pewnymi drogami filozoficznymi, natomiast oczywiście nie ma on zamiaru przeprowadzać dowód na swoją tezę, dlatego że już ją przeprowadzono. Chociażby To te skróty są dobre czy niedobre? Niedobry, tylko że chodzi mi o to, że jeżeli ktoś, Camus na przykład podaje przykład Kierkegaarda, tak, więc to jakby Camus nie czuje, że on musi teraz całą drogę i tezę i dzieła Kierkegaarda przebyć. Patrząc na całość filozofii, Camus dochodzi do takiego wniosku, że absurdalność życia jest jedyną uczciwą prawdą, jaką możemy stwierdzić, i do czego ta absurdalność prowadzi. Prowadzi oczywiście do dwóch różnych stosunków względem śmierci, który jest końcem życia. Jeden z tych stosunków to poruszyliśmy już na początek, samobójstwo. Klasyczne pytanie Hamleta, czy być, czy nie być, tak? A drugim z możliwych stosunków według Camus to jest coś, co on nazywa nadzieją. I nadzieja oczywiście może być religijna, czyli nadzieja na zbawienie, na życie wieczne, ale nadzieja może też być jakakolwiek zasada czy racja, która wykracza poza moim indywidualnym bytem. Że jakaś filozofia historii, jakiś postęp, jakaś wielka idea, za którą warto żyć, coś, co daje nadzieję, że nawet jeżeli nie za doczesnego życia jednostki, to w sumie życie ma jakiś głębszy czy większy sens. I to wszystko Camus określa jako nadzieja. Więc jest taki wybór wobec absurdu, jest wybór między samobójstwem a nadzieją. Poniekąd Camus zajmuje się innymi filozofami. Wspomnieliśmy przez chwilę tutaj o Kierkegaardzie, który rzeczywiście Kierkegaard, kiedyś przerobimy oczywiście jego dzieła na naszym... Właśnie, bo my jeszcze nic nie... To znaczy, przypominam Daimona, że my żeśmy Kierkegaarda w naszej spiskowej grupie. No tak, ale na kanale nic nie... No tak, no to teraz Kierkegaard właściwie, tak mówiąc skrótem, przebywa całą drogę, dowodząc, że rozum prowadzi do absurdu. Tak? Znaczy właściwie Abraham, tak? Znaczy ten jego przykład, że Abraham stoi przed absurdalnym wyborem i dokonuje skok w przepaść, jaką jest szaleństwo wiary. I oczywiście to jest jedna z możliwości odpowiedzi na absurdu, jest ten skok w przepaść nadziei. Camus ma bardzo negatywny stosunek wobec Kierkegaarda i wobec tego całego skoku, ale o tym za chwilę. Porusza Camus też oczywiście Heideggera, troskę. I właściwie tutaj Camus skarży się, że to jest takie bardzo mechaniczne. To znaczy Heidegger, Camus go nazywa panem profesorem, który w sposób, można by rzec nawet wyjątkowo niemiecki, po prostu punkt po punkcie daje nam do zrozumienia... Tak, jakby ma rację. No, to, tak. Znaczy daje nam do zrozumienia, że wszystko jest bez sensu i że jedyne co nam pozostaje to jest jakaś taka sucha troska. Ale dla Camus to jest... To nie spełnia wymogów absurdu, który jakby pchnie nas pod ścianę i wymusza na nas decyzję, czy być, czy nie być. Ta troska jest kolejną ucieczką przed tą decyzją. Porusza Camus też Husserla, czyli nauczyciela Heideggera i w ogóle
twórcy szkoły fenomenologicznej. I Camus ma bardzo, mi się strasznie podoba sposób, w którym Camus kwituje Husserl i fenomenologię. My żeśmy, jeżeli ktoś się interesuje, czym jest fenomenologia, to oczywiście mamy odcinek na kanale o Heideggerze, ale mamy też o Lewinasie. I polecam obejrzenie i jednego i drugiego. Szczególnie o Lewinasie, bo Lewinas myślę, że bardziej rozwija te tezy fenomenologiczne Husserla. I Camus to kwituje, mówiąc, że w sumie to jest taki odwrócony platonizm. Że tak jak dla Platona rzeczywistość była w formach idei leżących poza światem fizycznym, w których świat nasz fizyczny uczestniczył, tak dla fenomenologii rzeczywistość idealna leży w odsłaniających się cząsteczkach tego świata, w spojrzeniach w twarzy drugiej osoby, w gestach, w poezji, w różnych doznaniach. Ustaliliśmy, że to jest bardzo ładne, tylko tak nie wiemy, czy to jest prawdziwe. Nie wiemy, czy to jest prawdziwe i tak ale naprawdę... Bardzo ale jest bardzo ładne. No tak, tutaj mój Daimon to świetnie kwituje. I jest jeszcze jedna droga, którą Camus się zajmuje i to jest właściwie jedyna taka alternatywa filozoficzna, wobec której Camus ma olbrzymi szacunek. I to jest droga rosyjskiego mistycyzmu prawosławnego w wydaniu Szestowa i Dostojewskiego. I dlatego zajmiemy się Dostojewskim. W przyszłości. I Szestowym kiedyś. W dalszej przyszłości. W dalszej przyszłości. Ale tutaj jestem pewny, że teraz nasi słuchacze, którzy są ludźmi szalenie inteligentnymi, zapytają, a dlaczego Camus ma wielki szacunek dla Szestowa czy Dostojewskiego i całego tego rosyjskiego mistycyzmu prawosławnego, a nie dla Kierkegaarda? Bo Kierkegaard też jest mistykiem. Kierkegaard też mówi, że wprawdzie rozum prowadzi do absurdu, ale i tak dokonuje skoku w przepaść. I odpowiedź jest, i to jest bardzo istotna różnica między właśnie myślą Kierkegaarda i tą myślą protestancką oraz myślą słowianofilską, rosyjską, prawosławną. Otóż Camus skarży się, że Kierkegaard odnajduje radość w cierpieniu na krzyżu. To znaczy zachwyca się tym cierpieniem na krzyżu, bo dla Kierkegaarda to jest droga do zbawienia i w ogóle. Co dla Camus jest pełnym patosu. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach, nikt normalny nie będzie się radował cierpieniem. Nawet jeżeli to jest droga do zbawienia. To jest absurd. Przecież dlaczego ktokolwiek miałby strasznie cierpieć? Nawet sam Chrystus. Ale o tym, to znaczy... Tak, jeśli to możliwe. Oczywiście. To jest ten kielich. Tak. I dlatego Camus ma większy szacunek do Rosjan, dlatego że Szestow pisze, że nawet jeżeli Bóg jest absurdalny, nawet jeżeli ten Bóg jest nienawistny, niezrozumiały, sprzeczny z każdym odruchem dobra, to właściwie każda jego sprzeczność z tym, co nam się wydaje dobre, potwierdza jego potęgę. I dla Szestowa i w pewnym sensie, jeżeli ktoś wejdzie w ten świat myśli słowianofilskiej, co nie jest oczywiście tożsama z teologią prawosławną, tu trzeba podkreślić, że rosyjska filozofia XIX wieku, choć przesiąknięta prawosławiem, nie jest z nią tożsama, ale jeżeli ktoś w niej wejdzie, to tam nikt nie udaje, że cierpienie to jest coś dobrego, z czego można się radować. Zaraz, ale to, że ktoś nie cieszy się z cierpienia, to nie znaczy, że ci, co się cieszą, to udają, że się cieszą. Camus nie zarzuca Kierkegaardowi, że udaje. Camus zarzuca Kierkegaardowi, że to, co robi, jest nieuczciwe
i absurdalne i zwariowane. Bo to jest, to jest tak, jakby Matka Boska pod krzyżem tańczyła, a nie płakała. Bo Kierkegaard proponuje nam, że my mamy w obliczu tego całego cierpienia tańczyć, a nie płakać. Więc Camus nie ma wobec tego szacunku, bo uważa, że to jest poniekąd tutaj Camus dostrzega, że chyba do takiego wniosku mógłby tylko dojść ktoś, kto pisał w Danii, a nie ktoś, kto pisał w Rosji. No tak. Tak? Gdzie jednak jakby w Rosji cierpienie jest rzeczą bardziej namacalną, a nie tak abstrakcyjną. I wiadomo, do czego ono prowadzi. Camus jednak twierdzi, że choć ma szacunek dla tej drogi, to i ta droga jest ostatecznie nieuczciwa, dlatego że jeżeli dochodzimy do wniosku, że konieczny jest skok w wiarę, bo alternatywą jest rozpacz spowodowana upadkiem rozumu, to jest ucieczka przed prawdą. Znaczy nie możemy stwierdzić, że na przykład wiara jest prawdziwą drogą, bo jej alternatywą jest rozpacz. A jeżeli rozpacz jest prawdą, to co? Uczciwy człowiek szuka prawdy. I Camus, i tutaj tak bardzo mocno taki uderzający obraz. Camus twierdzi, że należy sobie wyobrazić, czy też zrozumieć absurd świata w następujący sposób. Jest to świat pełen grzechu i upadły, ale bez Boga. Czyli Camus tutaj właśnie nie należy do myślicieli, którzy twierdzą, nie ma Boga, więc radujmy się i hulajmy i róbmy co chcemy. Tylko zło istnieje, to zło się nazywa absurdem życia, nie ma dobra. Dobro nie istnieje, ale zło jak najbardziej. I to jest ta uczciwość Camus, w przeciwieństwie do wielu myślicieli, która odrzuca religię, czy odrzuca istnienia Boga, czy odrzuca filozoficzną mądrość na rzecz jakiejś wolności. O wolności później też pomówimy, bo oczywiście według Camus nie ma żadnej wolności. Świat jest absurdalny, jest grzech, jest zło, nie ma zbawienia, nie ma Boga. Więc tak naprawdę to rysują nam się tutaj trzy alternatywy. I rzeczywiście Camus nawet w którymś momencie prosi nas, żebyśmy wyobrazili sobie, że jesteśmy w teatrze i na scenie mamy trzech postaci. Jedna z nich to jest irracjonalność, którą możemy uznać za nadzieje religijne, czy też świeckie, ale idealistyczne. Druga z nich to jest nostalgia. To jest bardzo ciekawe, bo wszelkie postawy racjonalne, i tutaj tak jak do podstaw irracjonalnych zaliczamy filozoficzny idealizm mistyczny, zaliczamy protestancką wiarę chrześcijańską i rosyjskie prawosławie mistyczne, to do nostalgii, czyli myśli, bo dla Camus twierdzi, że nostalgia to jest definicją myśli racjonalnej. I tu oczywiście jest myśl katolicka, czy też filozofia racjonalna, wszelka filozofia racjonalna i idealistyczna. Dlaczego Camus nazywa ją nostalgią? Każdy, który czytał Platona i Rousseau, doskonale zdaje sobie sprawę, że i jeden i drugi myśliciel, a szczególnie Platon, uważali, że człowiek rodzi się jako byt, który zapomniał świata idealnego, z którego pochodzi. I powoli wraca mu pamięć.
I że właściwie cały proces edukacji to jest przypominania sobie o tym, o czym dusza wiedziała, zanim stała się bytem cielesnym. Nostalgia to jest właśnie ten powrót. I Camus, co moim zdaniem jest oznaką, jak bardzo doskonale on rozumie tę myśl racjonalistyczną, utożsamia myśl racjonalistyczną z nostalgią. Dokonuje tutaj zresztą za pośrednictwem, albo właściwie z inspiracji Nietzsche, szuka podłoży psychologiczne, które tłumaczy fasadę filozoficzną. Czyli to jakoby, i to znajduje to podłoże psychologiczne w tej fasadzie, bo rzeczywiście ona tam tkwi. Sokrates autentycznie tak uczył, że nieśmiertelna dusza, nawet był ten mit, my się tym zajmiemy, bo on jest w państwie Platona, jak dusza pije z rzeki zapomnienia, zanim wchodzi w ciało i zapomina całe dobro. I w ciele człowiek próbuje sobie tego przypomnieć i gdzieś mu to śwista w pamięci i tworzy się w nim nostalgia. I nostalgia jest tym, co daje motywację do tworzenia sensu racjonalistycznego. A trzecim aktorem na scenie jest absurd. I Camus twierdzi, że z tych trzech postaci tylko absurd łączy nas ze światem w sposób prawdziwy. Tylko absurd, czyli tylko i wyłącznie jedyną prawdą to jest to, co my doświadczamy codziennie, mianowicie kompletny dysonans między rzeczywistością a myślą naszą o tej rzeczywistości. Więc na czym wszystko stanęło? Na tym, że, i to tak Camus to nazywa, człowiek z każdej strony zderza się z murami absurdu. I to zderzenie z murami absurdu to jest właśnie samobójstwo filozofii. Zderzamy się z murem absurdu myśli racjonalistycznej. Zderzamy się z murem absurdu myśli irracjonalistycznej. I zderzamy się z murem absurdu samobójstwa, który jawi się nam jako jedyny wybór, bo życie zdaje się nie mieć sensu. I w obliczu bezsensowności życia Camus twierdzi, że jesteśmy poddani pokusom sensu. Jesteśmy poddani pokusom sensu. Woła nas historia, woła do nas Pan Bóg, woła do nas obowiązek wobec ludzkości, potomstwa, woła do nas religia. Jesteśmy kuszeni, ażeby odnaleźć sens? tak. I powiada się nam, że nasz wymóg, Naszym wymogiem. nie, że nasz wymóg, powiada się nam, kusiciel, według Camus, mówi do nas, to, że wymagacie zrozumienia sensu życia, jest pychą. Macie wierzyć. I tu nawet, i znowu, tu nie chodzi tylko na przykład o wiarę w Boga. To może być wiarę w postępu historii. To może być wiarę w ewolucji lepszego człowieka w przyszłości, który... No tak, ewolucję społeczeństwa. Tak, to znaczy każdy taki sens i że nasze bardzo uczciwe pragnienie, ażeby po prostu znać odpowiedź na pytanie, jaki jest sens życia, jest nagle ta nasza uczciwość według kuszących nas ideologii jest przejawem naszej pychy. Jesteśmy jak te niegrzeczne dzieci, które nie chcą się słuchać. I oczywiście niektórzy idą za tą pokusą, bo w pewnym sensie jest łatwiejsza.
Znaczy łatwiej jest żyć mając cel, sens, tak? Znaczy nie... Bo łatwiej jest, to znaczy alternatywami Znaczy łatwiej jest trzymać się życia, łatwiej jest nie popełnić samobójstwa, Tak. jak się w coś wierzy, tak? Albo łatwiej jest przyjąć złudzenie sensu, aniżeli się zabić. No tak, tak. Tak? Natomiast uczciwy człowiek, który koniecznie chce żyć pogodzony sam ze sobą, nie przyjmuje czegoś takiego, więc zostaje mu samobójstwo w obliczu tego całego absurdu. I w tym momencie, w tym kluczowym momencie, kiedy rzeczywiście Camille wszystkiego sprowadza do tego, że jedyne co nam zostaje to samobójstwo, budzi się bunt. Że wprawdzie logicznie nie ma sensu żyć, ale ja nie chcę się zabić. To nie, to znaczy po prostu, skoro wszystko jest absurdem, to absurdem by było stwierdzić nagle, że w obliczu absurdu istnieje jakaś moralna konieczność zabijania siebie. Tak jak w obliczu każdego innego sensu życia istnieje jakiś kodeks moralny, który wynika z danego sensu życia, to jeżeli logicznym następstwem absurdalności życia jest, że powinniśmy to życie porzucić, to czemu niby mamy posłuchać się? I oczywiście Camille nie twierdzi, że jest jakiś dobry powód, ażeby się nie zabić. Tylko po prostu się buntujemy. On to nazywa rewolucją permanentną bez celu i bez końca. Jesteśmy po prostu zbuntowani. I tu pojawia się ten wątek wolności, bo Camille nie wyprowadza stąd tezy, że mamy wolną wolę i mimo iż konieczność absurdu prowadzi do tego, że powinniśmy się zabić, to nasza wolność tutaj odmawia. Camille twierdzi, że my mamy taką samą wolność jak skazany na śmierć. Dlatego, że każdy z nas jest skazany na śmierć. Więc nie mamy żadnej wolności. To jest kolejne złudzenie sensu, że ja jestem wolnym człowiekiem. Nie jestem wolnym człowiekiem. Każdy człowiek, każde życie ludzkie zmierza do śmierci. Więc jeżeli na przykład twierdzimy, że nie popełniam samobójstwo, bo śmierć jest zła, a ja chcę żyć, bo życie jest dobre, ale całe życie zmierza do śmierci. I nie ma żadnej wolności. Camille tutaj, to warto, ja nawet nie będę to streszczał, bo to jest taki bardzo skomplikowany argument Camille, dlaczego nie ma żadnej wolności. Metafizyczną, żadną. Znaczy, to jest kolejne złudzenie. Streszczę to tylko właśnie w tym obrazie skazańca, skazanego na śmierć. Każdy człowiek jest jak więzień w więzieniu, który czeka na wykonanie wyroku. I oczywiście niektórzy mogą się powiesić w celi, a inni mogą się po prostu doczekać tego wyroku. Więc co nam w obliczu tego wszystkiego pozostaje? Pozostaje Syzyf. Mit Syzyfa w interpretacji Camille to nie jest nadzieja, tylko to jest sposób na przeżycie w naszej celi, można by powiedzieć. I tak w skrócie to dla tych, którzy nie znają mitu Syzyfa, to Syzyf został skazany przez bogów na wieczny pobyt w piekle, w której ma wykonywać bezcelowej pracy, jaką jest wpychanie ciężkiego kamienia na szczyt góry, po czym ten kamień się stacza, on za nią schodzi i musi ją wepchnąć jeszcze raz. I tak wieczność wygląda syzyfowa praca. Dlaczego to się stało? W skrócie dlatego, że Syzyf tak umiłował życie, zbuntował się przeciwko bogom, zbuntował się do tego stopnia, że nawet w którymś momencie z tego piekła udało mu się uciec i wrócić na ziemię,
a nie miał za bardzo innego celu niż po prostu doświadczać trochę więcej życia. I różni bogowie do niego przychodzili z ostrzeżeniem, że dobrze, Syzyfie, ale musisz wrócić do tego piekła, bo naprawdę się to skończy dla ciebie gorzej niż. A ten nie chciał, ten po prostu, znaczy cały ten absurd właśnie, mówiąc językiem Camus, interpretacja Syzyfa według Camus to jest taka, że Syzyf był człowiekiem, który zdał sobie sprawę z tej absurdalności życia, o której żeśmy mówili i zbuntował się przeciwko niej, po prostu, wiedząc, czym to grozi. Syzyfową pracą w piekle. Bez żadnych złudzeń, bez żadnej nadziei, ale i tak zbuntowane. I Camus w którymś momencie nazywa Syzyfa proletariuszem bogów. Więc to jest kolejny taki, poza tym, że jesteśmy skazańcami czekającymi na wykonanie wyroku w naszej celi, to jest taka inna metafora Camus naszego życia. Że człowiek jest proletariuszem Boga. Tyle, że tu nie ma żadnego punktu, w którym ów proletariusz wyłamuje się z niewoli i zyska wolność i władzę i wolność i zaczyna sam sobą rządzić i oświecenia. Nie. Jedyne, co ten proletariusz bogów ma, to jest świadomość, że nie chodzi w życiu o to, ażeby żyć lepiej, bo nie ma czegoś takiego jak lepsze życie, dobre życie, szlachetne życie, moralne życie, szczęśliwe, że to są złudzenia. Jedyne, co można, to jest, Camus to nazywa żyć więcej. Ale w sensie bardziej? W sensie mocniej? pełniej. Pełniej. Tak, pełnią życia. A to się jakoś różni od Carpe Diem? To jest bardzo dobre pytanie i tutaj Camus się właśnie odnosi do tego problemu. Carpe Diem za pośrednictwem najlepszej, a właściwie jednej z najlepszych krytyk, jaki Carpe Diem zostało poddane, mianowicie Dostojewskiego. I tu wracamy właśnie do ten wielki szacunek Camus wobec rosyjskiej filozofii. W Braci Karamazzow Dostojewskiego, to też mamy, też. No coś zrobiłeś z zakładką. No, odpadła mi. Ale... Aha, przepraszam. No bo tu jest, o tak. To jest po polsku, ale to jest jedna z części tylko. Ale w każdym razie Dostojewskiego też mamy. Na pewno przerobimy Dostojewskiego. Natomiast w Braciach Karamazzow jest rozdział, w którym Iwan, jeden z głównych bohaterów, rozmawia we śnie z diabłem. W którym diabeł ogólnie mu właśnie przedstawia tą filozofię wyzwolenia, można skrócić jako Carpe Diem, i dochodzą do takiego wspólnego wniosku, że wszystko wolno. Wszystko nam wolno. I oczywiście w ujęciu Dostojewskiego Iwan, jako ten intelektualista, to kiedy jemu wszystko wolno, to on będzie rozwijał swe skrzydła, to on będzie tworzył nowe dzieła, sztukę, piękno, będzie tę wolność używał w taki heroiczny i świetny sposób. Natomiast Dostojewski pokazuje, że jak tylko prosty rosyjski chłop przyjmie do wiadomości, że wszystko mu wolno, to weźmie siekierę i kogoś zabije. I to jest ten problem Carpe Diem, tak? Czy w skrócie. Camus twierdzi, że problem Iwana, czyli problem, który powstaje ze stwierdzenia, że wszystko wolno, sprowadza się tak naprawdę do problemu wulgarności. No i to jest bardzo interesujące, bo Camus właściwie zbywa ten problem. W takim sensie, że on twierdzi, że ktoś, kto na podstawie stwierdzenia, że należy żyć więcej i pełnią,
pójdzie i popełni jakąś zbrodnię, jest po prostu człowiekiem wulgarnym. Czyli pospolitym. Czyli pospolitym. I nawet wymienia Camus takie przykłady, że to jest tak, jakbyśmy przeczytali Rousseau, w którym jest, Rousseau ma takie pojęcie szlachetnego dzikusa. I rozwija to pojęcie pierwotnego, szlachetnego człowieka przedcywilizacyjnego. I Camus pisze, że to jest tak, jakbyśmy przeczytali Rousseau i na podstawie tych lektur stwierdzili, że należy chodzić na czworaka. Że to jest, znaczy nie, no, to nie wynika z lektury Rousseau, że należy chodzić na czworaka. To jest tak, jakbyśmy przeczytali Nietzsche i stwierdzili, że to należy nienawidzić swojej matki. No nie. Znaczy, Camus jest bardzo wyraźnie podirytowany tym problemem, który Dostojewski jakby rysuje w swojej powieści. On nie jest wulgarnym człowiekiem i on nie wyprowadza wulgarne tezy czy wulgarne czyny z filozofii, która odrzuca obłudę sensu, która jest bezsensowna. Więc Camus, oczywiście można się z Camus nie zgadzać, bo politycznie to może być trochę naiwne. Dostojewski jest pod tym względem, on ma taką świadomość polityczną, tak? To znaczy Dostojewski nam pokazuje, czym to grozi, jeżeli wszyscy zaczną tak myśleć. Natomiast Camus ma kompletnie Camus jest wszystko jedno chyba, co wszyscy o tym będą myśleli. Jeżeli ktoś będzie myślał wulgarnie, to jest wulgarne, no i tyle. To jest tak samo, czy sprowadzając rzecz do prostego absurdu. Jeżeli podajemy kolację i do kolacji podajemy sztućce i na widok noża i widelca ktoś bierze te sztućce i zaczyna je wbijać drugiej osobie do oka, to czy my powiemy, że nie należy podawać sztućców, bo zobacz, co może się stać? No nie powiemy. I to tak samo Camus twierdzi, że nie wolno uczciwemu człowiekowi powiedzieć, że wprawdzie świat jest absurdalny, więc zamiast żyć lepiej, powinniśmy żyć więcej i pełniej, ale jeżeli zaczniemy to robić i mówić, to zjawi się przysłowiowy Smerdykow Dostojewskiego, który wywnioskuje z tego, że należy wziąć za siekierę i kogoś zabić, to jest poddawanie się jakiemuś wulgarnemu patosowi. To jest otwarte pytanie oczywiście dla naszych słuchaczy, czy się z Camus zgadzają, czy nie. Mi się wydaje, że tutaj trochę wychodzi na jaw anarchizm Camus. Trzeba pamiętać, że może trochę biografii by nam tu pomogło. On, po pierwsze, kiedy on pisał te prace? On pisał te prace, o ile dobrze pamiętam, w roku 40 i 41. Czyli nie trudno dostrzec absurdalność świata dookoła w tamtych czasach. Szczególnie, że on był pacyfistą. Jego krótki okres przynależności do partii komunistycznej skończyło się tym, że został wyrzucony, bo to znaczy on przynależał do partii komunistycznej, dlatego że będąc pochodzenia Algierczykiem, był przeciwnikiem kolonializmu. I czy to się komuś podoba, czy nie, historyczną prawdą jest, że tylko komuniści chcieli po prostu definitywnie skończyć z kolonializmem. Natomiast kiedy się okazało, że Camus na przykład nie czytał nigdy Marksa i nie zna właściwie, no to tak jak w każdej chyba ideologii politycznej okazuje się, że właśnie jest dysonans między myślą a rzeczywistością, to został wyrzucony z partii,
działa w jakimś algierskim ruchu ludowym i w anarchistycznym i w końcu na pewno Camus jest myślicielem, który względem polityki też by powiedział, że to jest absurd. Co nie oznacza, że nie brał w niej udziału. Tylko, że brał taki udział, na jaki ona zasługuje. Można by rzec. Bardzo trudno jest powiedzieć, co by wynikało z filozofii Camus. Dlatego, że przy innych filozofach czy myślicielach to koniec ich filozofii jest albo jakiś system, albo jakiś sens, albo jakaś poezja. Nawet jeżeli koniec danej filozofii jest na przykład niebo, to bardzo pięknie, pomimo że jest to poza zasięgiem naszego rozumu, to różni filozofowie i myśliciele, chociażby święty Augustyn, bardzo pięknie opisywali to niebo. Natomiast Camus, jeżeli jest jakiś obraz, którego on przedstawia na koniec, to jest właśnie Syzyf w piekle. Moja osobista interpretacja jest taka, że świat jest absurdalny, taki skrót Camus. Świat jest absurdalny. Czy należy popełnić samobójstwo? Nie. Więc co zrobić? Pójść na siłownię. Bo całkiem poważnie, co to jest syzyfowa praca? Podnosi człowiek te ciężary, męczy się człowiek i potem krótka przerwa, żeby odzyskać siłę i znowu się je podnosi. I każdy kulturysta wie, że potrzeba 48 godzin odpoczynku po ćwiczeniu na siłowni, a żeby podniszczone włókna mięśniowe miały szansę odrosnąć, jeżeli prawidłowo zostały wykonane ćwiczenia, to odrosną nawet większe, bo nasz mózg będzie już przyzwyczajony do tego, że progresywnie większe ciężary. Z całą pewnością Camus o tym myślał. A zdziwiłabyś się, bo on się na przykład bardzo pozytywnie wypowiadał na temat piłki nożnej i że dla niego piłka nożna to jest tak naprawdę taki świetlany przykład, gdzie wspólnota ludzka, przyjaźń i miłość rzeczywiście istnieją. W piłce nożnej. W grze drużynowej. Ja mówię o kulturystyce, on miał takie mniemanie o piłki nożnej. To znaczy, oczywiście jest taka groźba, że pójście za Camus może oznaczać, że się popada w jakąś farsę. Czy? Nie, on właśnie nie był ani depresyjny, Nie. ani prześmiewczy, ani groteskowy. Ja myślę, że przede wszystkim w nim po prostu była taka uczciwość. Świadomość. Świadomość tego, że jesteśmy skazani na śmierć. Co nie oznacza, że należy tę śmierć przyspieszyć, ani jakoś szalenie się pchać, żeby ją od siebie oddalić. To jakby żyj taką ilością sensu, jaki w stanie jesteś z tego życia wycisnąć, tak? Możliwe. To znaczy, to jest bardzo... Będziemy wracali do Camus, bo nawet czy to z jego literatury, czy to z jego... On się zajmuje rozczarowywaniem człowieka, tak jak to robił Evelyn Waugh w pewnym sensie, tylko z tą olbrzymią różnicą, że Evelyn Waugh to robił po to, ażeby człowiek był zmuszony do tego, żeby uznać, że Bóg istnieje, a Camus to robi dlatego, że uważa, że taka jest prawda, że to jest uczciwe i nawet to jest taki paradoks, bo on zaczyna od tego, że uczciwy człowiek chce być pojednany ze światem. I Camus pisze, że ta uczciwość, poszukiwanie pojednania ze światem prowadzi nas do tego, że akceptujemy, że żyjemy wiecznie niepojednani.
Czyli znaczy w tym sensie odpuszcza sobie Camus, dlatego mówi, nie należy żyć lepiej. Bo nie... Ale co to znaczy lepiej? A chodzenie na siłownię to nie jest życie lepiej? No nie, żyć lepiej. Camus w tym zdaniu odrzuca wszelkie przesłanie filozofii. Dlatego w pewnym sensie on nawet pisze o tym, że to co on w pewnym sensie dokonuje, to jest samobójstwo filozofii. Bo w tradycji filozofii patrzymy na konwencjonalne sposoby, w których człowiek żyje i widzimy, że są różnorodne. Jedni żyją tak, inni żyją tak, jedni wierzą w to, inni wierzą w tamto. Czy istnieje coś takiego jak dobro naturalne, który jest jednakowy dla wszystkich, do którego wszyscy powinni dążyć? I tu rozpoczynamy filozoficzne poszukiwania poprzez porównywanie. Porównujmy, ten człowiek żyje w taki sposób, ten człowiek żyje w taki sposób. Który z nich żyje lepiej? I co to w ogóle jest to lepsze życie? I tak się zaczyna w pewnym sensie filozofia. No tak, ale... A Camus mówi, że pytanie nie powinno być, który żyje lepiej i jak żyć lepiej, tylko jak żyć więcej. Co ja tutaj interpretuję jako pełnię życia, ale znowu skutki poza tym obrazem Syzyfa, to jak to ma wyglądać, to tak trudno, znaczy nie chcę tutaj... A mógłbyś odnaleźć ten fragment, co mi się tak najbardziej podobał? Ten na początku coś. Tak. No. Mhm. O tej mechaniczności? To też może być, ale ten... o tym mózgu. To było przed mechanicznością? Czy... Chyba tak, tak, tak. Możesz mi przybliżyć, bo ja jestem na Uśpiony tym... mózg tam... A, tak, już pamiętam. Dobrze.
pytanie, jakie więc jest to niewymierne poczucie, które wydziera umysł z uśpienia niezbędnego, aby mógł żyć? Tak, to weź to ładnie przeczytaj. Dobrze, to tutaj. Jakie więc jest to niewymierne poczucie, które wydziera umysł z uśpienia niezbędnego, aby mógł żyć? Świat, który można wytłumaczyć kiepskimi nawet racjami, jest światem bliskim. Na odwrót, w świecie pozbawionym nagle złudzeń i świateł, człowiek czuje się obcy. To wygnanie jest nieodwołalne. Skoro braknie wspomnienia utraconej ojczyzny albo nadziei na ziemię obiecaną, ta niezgodność pomiędzy człowiekiem a jego życiem, pomiędzy aktorem a dekoracją jest właśnie poczuciem absurdu. Tutaj, moim zdaniem byłoby absurdalne, gdybym wszystkie odcinki do tej pory, z racji tego, że zajmowały się filozofami czy pisarzami, którzy mieli do przekazania jakiś sens, kończyły się próbą jasnego pokazywania tego sensu. Jedyny sens, jaki ma nam do pokazania Camus, to jest sens Syzyfa, ale z drugiej strony, jeżeli odnajdziemy sens u Syzyfa, to chyba jesteśmy w stanie wszędzie znaleźć sens. to jest bardzo ciekawe twierdzenie. Ale to... Znaczy, bo Syzyfowa praca to jest synonim bez sensu. No tak, tak. Odnajdź sens u Syzyfa i wszystko jest otwarte. Że człowiek, który chodzi na siłownię, w ogóle ma lepsze podejście do życia w ogóle. Więc radzę wam wszystkim chodzić na siłownię. W ogóle to mam nadzieję, że kiedyś będzie kolejny dział w playliście Filozof w dresach i może on będzie w ogóle działem dedykowanym syzyfowej pracy, jaką jest kulturystyka. Ale w sumie czego nam więcej potrzeba? Dobrze, to bardzo, bardzo dziękujemy. Zachęcam wszystkich do czytania nie tylko lektur, książek, jak to się... Camus, w sensie jego literatury. Książek. Zachęcam wszystkich do czytania... Literatury, książek. Tak, książek. Zachęcam wszystkich do czytania nie tylko literatury Camus, ale zarazem jego eseistykę, która na pewno jest tłumaczona na język polski, bo oto mam ją po polsku. I my żeśmy tak naprawdę zajęli się tylko małym jej fragmentem. Na początek, bo na pewno wrócimy. Na pewno wrócimy do Camus. To jest... Podnieś tę książkę. Na pewno wrócimy do Camus. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.